poprzednim filmie dotyczącym serii Fabrik prezentowałem, jak korzystać z aplikacji OneLake, pozwalającej szybko przesłać swoje dane plikowe do Fabrika. A co jeśli chcemy przesłać dane zapisane w lokalnej bazie, on-premisowej bazie danych, również okresowo, zasilając nimi Lakehouse bądź Warehouse? O tym właśnie w tym filmie. Lokalna brama danych pozwala na bezpieczny transfer danych pomiędzy danymi lokalnymi, lokalnym serwerem SQL, a usługą w chmurze, usługami takimi jak Power BI czy Fabrik. Dzięki bramie nie musimy od razu decydować się na migrację wszystkich danych do chmury, ale możemy odwoływać się do lokalnych zasobów w naszych zasobach w Fabriku. Przechodzę do pobrania bramy, wybierając przycisk pobierania, będąc zalogowanym w portalu fabrikowym, Data Gateway. Wybieram tryb standardowy. Uruchamiam instalator po jego pobraniu. Akceptuję licencję i pozostawiam domyślną lokalizację. Lokalnie mam już przygotowany SQL Server z odtworzoną bazą AdventureWorks 2012. To jest ta wersja operacyjna, baza aplikacyjna, która nie jest hurtownią. Właśnie z tej wybiorę kilka tabel, aby załadować je za chwilę do Fabrika. Wskazuję konto e-mail, którego używam, żeby połączyć się z Fabrikiem. Jestem już zalogowany na to konto w systemie, dlatego nie musiałem podawać hasła. Rejestruję nową bramę. Nie przenoszę na tę maszynę istniejącej, a więc pozostawiam pierwszą opcję zaznaczoną. Wskazuję nazwę bramy oraz klucz pozwalający na jej przywrócenie. Nie można tego klucza zmienić, staramy się więc, żeby to hasło było jak najbardziej złożone. I to tyle, jeżeli chodzi o instalację i konfigurację bramy. W każdym momencie, nawet jeśli zamknę to okno, oczywiście w każdym momencie mogę wrócić, podejrzeć konfigurację, sprawdzić w oparciu o jakie konto systemowe działa lokalnie brama. Sprawdzę teraz Fabrik, czy połączenie jest widoczne. Przechodzę do ustawień, Manage Connections and Gateways, On-Premises Data Gateways. I jak widać, nazwa naszej bramy jest widoczna, konto logowania, a także informacje o urządzeniu, o hoście, z którym jesteśmy połączeni. Utworzę teraz nowy Lakehouse o nazwie AdventureWorks i docelowo będę chciał załadować do niego kilka tabel z lokalnej on-premisowej bazy danych. Po utworzeniu Lakehouse wskazuję Dataflow jako sposób załadowania danych. Pipeliny nie wspierają korzystania z bram, a następnie SQL Server jako źródło moich danych. Podaję nazwę hosta, z którego dane zostaną pobrane. Wskazuję konto, w oparciu o które będę uzyskiwał dostęp do danych. Nowe konto zostało utworzone, a właściwie nowe połączenie zostało zdefiniowane. W kolejnym kroku wybieram tabelę z bazy AdventureWorks, które chcę załadować do Lakehouse'a i będą to Database Log, tabela zawierająca informacje o produktach, czyli Production Product, Production Product kategory, Production Product subkategory. One przydadzą się w kolejnych przykładach, w kolejnych prezentacjach. Pobiorę też informacje o zamówieniach, tabela Sales Order Header i Sales Order Detail.
Przechodzę dalej. W ramach interfejsu Dataflow korzystamy ze znanego mechanizmu Power Query. Mogę skorzystać albo ze standardowego widoku trybu, albo widoku diagramu. Do widoku diagramu wrócę przy okazji kolejnego filmu, w którym skoncentruję się właśnie na transformacjach w Dataflow. Dziś opierać się będę właśnie na tym standardowym widoku. Jak widać, po lewej stronie zostały zdefiniowane połączenia. Każde z tych połączeń reprezentuje tabelę, do której się odwołuje. Tabele te będą zapisywane do Lakehouse'a. Po prawej stronie w Query Settings widzę zastosowane kroki, początki tych transformacji, na które składa się odwołanie do źródła serwera SQL-owego, wybór bazy danych, a następnie wybór tabeli. Na pasku formuły znajdziemy szczegóły o każdym z tych kroków. Możemy je też zmodyfikować w ten sposób. W dolnej części znajduje się informacja o miejscu docelowym, czyli gdzie w wyniku działania tego Dataflow, jego odświeżania będą trafiać tabele. W każdym przypadku jest to Lakehouse, a w szczegółach widzimy informacje na temat metody aktualizacji wierszy. Domyślnie jest to nadpisanie wszystkich wierszy nowymi wierszami, a nie dodanie nowych do istniejących już tabeli. Do tych opcji konfiguracyjnych wrócę w późniejszej części. Poza standardowymi kolumnami pochodzącymi z tych tabel znajdziemy też kolumny, które reprezentują powiązanie z tabelami zależnymi. Możemy za ich pomocą rozszerzyć bieżącą tabelę o dodatkowe kolumny. Przykładowo Production Product może być rozszerzona za pomocą 2 kolumn z tabeli Product Model. Niech to będzie Catalog Description oraz Instructions. To powoduje dodanie kolejnego kroku do mojego przepływu, które reprezentuje właśnie rozszerzenie tej tabeli o kolejne kolumny ze wskazaniem źródłowej tabeli. Ta tabela nie musi się znajdować w moim Lakehouse'ie, bowiem całe to zapytanie będzie zrealizowane podczas procesu zasilania, a więc podczas wykonywania, odświeżania tego Dataflow. Wykonywane kroki możemy łatwo wycofywać. Cofnę ten ostatni. A po naciśnięciu Publish Dataflow jest publikowany i od razu uruchamiany. Widzimy Dataflow 2. W tym momencie widzimy status publikacji. Jak ta publikacja się zakończy, to zobaczymy w kolumnie Refreshed, w której pojawi się bieżąca data jako data i czas aktualizacji. Za chwilę sprawdzimy tutaj progres tej aktualizacji. W tym momencie trwa aktualizacja. Możemy ten proces podejrzeć, wyświetlając Refresh History. Tutaj będzie znajdować się lista docelowo kolejnych odświeżeń, a także informacja, czy to odświeżanie nastąpiło na żądanie, czy może na podstawie harmonogramu, o którym później. Możemy też przejść do szczegółów, z których dowiemy się, które tabele zostały odświeżone. Tutaj też znajdziemy ewentualne błędy, które pojawiły się podczas tego procesu. Tabela jest cały czas odświeżana. W tym momencie Dataflow jest niedostępny do edycji. Tabele są ładowane i zostaną umieszczone w Lakehouse'ie. Ja w tym momencie już mam otwarte połączenie zarówno z moim serwerem lokalnym, jak i z Fabrikiem. Widoczne są dwa wcześniej wykorzystywane obiekty we wcześniejszych prezentacjach, filmach Sample Lakehouse 1 i Sample Warehouse 1. Widzimy tutaj też utworzony AdventureWorks, Lakehouse AdventureWorks. Na liście tabel widoczne są już tabele, które są w trakcie odświeżania
dzięki bramie. Proces został zakończony. Mogę jeszcze raz podejrzeć historię, wyświetlić szczegóły, tym razem zakończone z sukcesem pobieranie wszystkich tabel i ich zapis do miejsc docelowych, czyli zapis danych do tabel w Lakehouse'ie. Przygotowując ten data flow, zapomniałem zmodyfikować nazwę. Poza zmianą nazwy pokażę od razu właściwości miejsca docelowego. Widzimy ponownie interfejs. Możliwość zmiany nazwy dostępna jest w tym miejscu. df load AW będzie wystarczające. Jak wspomniałem, każda z tabel ma niezależny zestaw ustawień, poszczególne zastosowane transformacje, ale i miejsce docelowe, Data Destination. W przypadku każdej z tabel to Lakehouse, znajdujący się w mojej prywatnej przestrzeni o nazwie AdventureWorks LH. Jak wspomniałem, metoda aktualizacji to Replace. To miejsce docelowe mogę zmienić. Dzięki temu jeden data flow będzie ładował dane do wielu różnych miejsc docelowych. Przykładowo dla tabeli database log zmodyfikuję, ustawię to miejsce docelowe jako data warehouse. Dodaję nowe. Jeszcze istotna uwaga, ja rozpocząłem tworzenie data flow poprzez poprzez przejście do Lakehouse'a i wskazanie, że buduję data flow właśnie ładujący dane do tego Lakehouse'a. Gdybyśmy otworzyli nowy data flow jako obiekt Fabriku, wówczas musiałbym wskazać każdorazowo dla miejsca docelowe, więc tą operację, którą wykonuję teraz, ale tylko dla tej jednej tabeli w tym przypadku. A więc wskazuję, że ma być to warehouse, który dostępny jest lokalnie, więc wyłączam korzystanie z Data Gateway. Przechodzę dalej. W tym miejscu mogę wskazać jeden z dwóch warehouse'ów dostępnych na tym koncie fabrikowym. Warto zwrócić uwagę, że pojawił się nowy obiekt Data Flow Staging Warehouse. Jeśli wrócę do Management Studio, jak widać powstały dwa obiekty Data Flow Staging w zależności od miejsca docelowego w wybranym Data Flow. Wykorzystywane są one podczas odświeżania danych. Są one niewidoczne w portalu fabrikowym, czyli gdybym podejrzał listę obiektów, wyświetlił listę Lakehouse, Warehouse, to ich tam nie zobaczymy i nie powinny być modyfikowane. A o szczegółach architektury całego procesu pobierania danych i wykorzystywania tych obiektów można doczytać na blogu Microsoftu, do którego link podaję w komentarzu. Wróćmy do konfiguracji miejsca docelowego dla tabeli Database Log. Wskazuję Sample Warehouse 1. Przechodzę dalej. I trafiam do ustawień miejsca docelowego. W przypadku Lakehouse i SQL Database mogę zastosować automatyczne ustawienia dostosowujące mapowanie. W przypadku Warehouse, z którego korzystam w tym momencie, muszę określić mapowanie ręcznie. Update method, czyli określenie, czy uruchamiając wielokrotnie, każdorazowo ten data flow, dane mają zastąpić poprzednie dane w tej tabeli, czy też mają być dodane do istniejących tabel. Z kolei opcje schematu, dostępne rzecz jasna tylko w momencie zamiany wierszy, bo w przypadku dodania nowych wierszy nie możemy tego schematu modyfikować. W przypadku podmiany dostępna jest opcja Dynamic Schema i Fixed Schema. Ale ta pierwsza opcja znowu jest niedostępna w przypadku Warehouse'a. Wrócę do niej za chwilę na przykładzie Lakehouse. Dynamic Schema generalnie powoduje, że podczas ponownej publikacji data flow, tabela docelowa i kolejnego odświeżania danych, tabela docelowa będzie usunięta i utworzona ponownie. W związku z tym będziemy mogli modyfikować schemat tabeli. W przypadku Warehouse ta opcja jest niedostępna, więc pozostaje Fixed Schema, co oznacza, że zmiany schematu nie są możliwe. Zaprezentuję to później, próbując zmienić tabelę
na moim lokalnym serwerze. Podczas ładowania danych bowiem tylko wiersze są kasowane, a nie cała tabela jak w przypadku Dynamic Schema, czyli wiersze są kasowane i wstawiane są nowe. Upewniam się, że wszystkie kolumny są zaznaczone i wybieram tekst jako typ danych dla kolumn, dla których nie został rozpoznany, a następnie zapisuję zmiany i publikuję Dataflow. Każdorazowo po publikacji nastąpi odświeżenie danych. W trakcie ładowania, publikacji i odświeżania danych w ramach tego mojego pierwszego Dataflow utworzę kolejny, który będzie ładował tylko i wyłącznie tabelę person i wstawiał ją do Lakehouse'a po to, żeby pokazać te opcje mapowania, o których wspomniałem przed chwilą. W tym przypadku połączenie korzystające z bramy jest już utworzone. Wskazuję, jak wspomniałem, pojedynczą tabelę person. Nazwa tego Dataflow to będzie df load av person. Wskazuję miejsce docelowe, Lakehouse. Pozostawiam sugerowaną nazwę tabeli. Wskażę przestrzeń My Workspace i Lakehouse AdventureWorks LH. W przypadku ładowania danych do Lakehouse'a, w odróżnieniu do Warehouse'a, dostępne są ustawienia automatyczne, co oznacza, że w związku z tym, że tabela będzie każdorazowo kasowana i tworzona ponownie, nowe dane będą nadpisywać istniejące w tabeli. Nie musimy przejmować się mapowaniem kolumn, zmianą typów danych czy dodawaniem nowych kolumn w momencie ponownej publikacji Dataflow i odświeżenia danych. Wszystkie zmiany będą widoczne w Lakehouse, co zaraz sprawdzimy. Zapisuję ustawienia, publikuję Dataflow i poczekam cierpliwie, aż tabela person w AdventureWorks LH zostanie poprawnie wypełniona wierszami. W międzyczasie sprawdzę zawartość lokalnej tabeli person i wykonam za chwilę taki prosty test polegający na modyfikacji, zmianie jednej z kolumn wiersza o ID 1. Proces odświeżania został zakończony, a więc w Management Studio mogę ponownie odświeżyć listę tabel. Wrócę do połączenia, które korzysta właśnie z AdventureWorks LH. Wyświetlę pierwszych 100 wierszy z tabeli person. A teraz zmodyfikuję nazwisko Sancheza na Kowalski. Wymuszę odświeżenie danych. Mogę to zrobić korzystając właśnie z tej ikonki. I w tym momencie ta zmiana już będzie widoczna. A teraz zmienię schemat tabeli, dodając do niej nową kolumnę. Odświeżam dane. I sprawdzam tabelę, w tym przypadku nie tyle zawartość, co jej strukturę. Jak widać, nowa kolumna nie została dodana, ale dane zostały poprawnie odświeżone. Przechodzę do edycji tego Dataflow.
nie dokonuję jednak żadnych zmian i publikuję go ponownie. Teraz nastąpi proces publikacji i dopiero odświeżenia danych. Wracam do Management Studio, sprawdzam tabelę w ramach Lakehouse'a i jak widać nowa kolumna New Column została dodana. A teraz sprawdźmy, jak taka operacja wpłynie na Data Warehouse, na odświeżanie Data Warehouse'u. Dodaję nową kolumnę do tabeli Database Log, a następnie odświeżam, wywołuję Dataflow Load AW, bo właśnie, przypominam, w tym obiekcie znajduje się zasilanie tabeli Database Log w Data Warehouse. Sprawdzam zawartość tabeli, strukturę w Sample Warehouse 1. I jak widać, nowa kolumna nie została dodana. A co stanie się, jeżeli otworzę ten Dataflow następnie do ustawień miejsca docelowego dla tabeli Database Log. W związku z tym, że pracujemy z Warehouse, dostępna jest tylko opcja Fixed Schema, ale wśród kolumn w źródle znalazł nową kolumnę. Zapisuję zmiany i publikuję. Czekam na zakończenie procesu publikacji. W tym momencie publikacja zakończyła się błędem. Mogę przejść bezpośrednio do tego błędu i o ile dane z tabel źródłowych zostały odczytane, to zapis do miejsca docelowego tabeli Database Log zakończył się błędem w związku z tym, że nowa kolumna nie została odnaleziona. Wspominałem wcześniej, że automatyczne odświeżanie możemy łatwo włączyć, wybierając dla dowolnego Dataflow symbol Schedule Refresh, albo też przechodząc do historii odświeżania i w tym momencie ta sama opcja. Pozycja Refresh dla wybranego Dataflow. Włączę ten proces i wskazuję, że ma być odświeżany codziennie, zgodnie z czasem UTC, albo też wybiorę naszą strefę czasową, add another time i tutaj wskazuję, o której godzinie ma nastąpić automatyczne odświeżenie. Dodatkowo kogo poinformować w przypadku wystąpienia problemów z tym odświeżaniem. Akceptuję zmiany, wracam do mojej przestrzeni roboczej i jak widać przy df load aw person pojawia się data godzina następnego odświeżania. To wszystko w tej części, w której pokazałem, jak pobierać Data Gateway, instalować, przygotować prosty Dataflow, który pobiera wybrane tabele z naszej lokalnej on-premowej bazy danych do Fabric. Zaprezentowałem też różnice w ustawieniach miejsca docelowego, w zależności od tego, czy ładujemy dane do Lakehouse czy Warehouse, dostępne opcje. Pokazałem, jak odświeżać dane, monitorować ten proces, a na koniec jak włączyć automatyczne odświeżanie. W kolejnej części zaprezentuję więcej możliwości Dataflow Gen 2. Zapraszam i zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału.